Często wśród papug trzymanych w naszych domach występuje zjawisko samookaleczeń. Wyraża się ono najczęściej w pozbawianiu się piór lub wycinaniu ich fragmentów. Mam rację? Co? Tak. Jakie są tego przyczyny? My to wiemy. Ale nie musisz mnie aż tak bardzo tutaj bić i domagać się tego, żebym potwierdził to, co ty myślisz. Wbrew pozorom i obiegowej opinii, że jest to spowodowane tym, że papugi się nudzą, przyczyn może być bardzo wiele. Przyjęto uważać, że skubanie się papug spowodowane jest głównie problemami behawioralnymi. Jednak nie zawsze tak jest. Istotną rolę odgrywają również pasożyty, infekcje bakteryjne, choroby wirusowe czy alergie spowodowane niewłaściwym żywieniem lub złymi warunkami, w których przetrzymywane są papugi. Zagadnienia z tym drugim źródłem są u nas stosunkowo mało poznane, ponieważ opieka weterynaryjna nad ptakami jest na niskim poziomie, a możliwość przeprowadzenia specjalistycznych badań laboratoryjnych bardzo utrudniona i w Polsce niezwykle kosztowna. Wydaje mi się, że nie ma u nas świadomości istnienia tego problemu i zwykle jest on lekceważony, a jako jedyną przyczynę podaje się problemy wynikłe z traumy psychicznej spowodowanej niemożnością zaspokojenia przez papugi potrzeb emocjonalnych. Ja również skoncentruję się na sprawach behawioralnych. Skubanie, poza przypadkami wynikającymi z różnego rodzaju innych chorób, jest zwykle początkiem rozwijającej się choroby psychicznej ptaka. W związku z tym, że są to zwierzęta bardzo inteligentne, których poziom emocjonalny jest bardzo wysoki, ich problemy psychiczne objawiają się również w ich postępowaniu. Ludzie i zwierzęta o bogatej osobowości, o wysokim poziomie rozwoju emocjonalnego przeżywają bardzo swoje rozterki psychiczne i często w takich przypadkach dochodzi do samookaleczeń. To dzieje się w przypadku ludzi. Więźniowie bardzo często w więzieniach dokonują autodestrukcji, a papugi, jeśli ich opiekun nagle stracił nimi zainteresowanie, jeśli nudzą się całe dnie, to najczęściej wyrywają sobie pióra. Wyrywanie piór powoduje, że ciało papugi jest nagie, wygląda ptak fatalnie, a poza tym to również bardzo negatywnie odbija się na ich ogólnej kondycji i fizycznej, i psychicznej. Te dwie siedzące obok mnie kakadusinokie to papugi po przejściach. Ten tutaj na ramieniu Felek. Usiłowano z niego zrobić domowego pupila, pomimo że pochodził z woliery i nie pozwalał na to. Był agresywny, głośny, zmieniał kolejnych właścicieli. Jego potrzeby emocjonalne nie zostały zaspokojone. W końcu, kiedy do mnie trafił, był już praktycznie pozbawiony upierzenia. Ta tutaj, siedząca Aga, z kolei straciła opiekuna, który z powodów zawodowych musiał opuścić ją i niestety kolejni opiekunowie nie zajęli takiego miejsca, jakie zajmował ten, z którym była dotąd związana. Spowodowało to, że zaczęła ciąć sobie pióra. Mówiąc o wyrywaniu piór, mówię bardzo ogólnie, dlatego że każdy przypadek jest inny. Felek wyskubywał sobie pióra. Pozbawiał się dosyć sporych połaci piór, głównie na piersi. Natomiast tu Aga nie wyskubywała sobie piór, ona je po prostu obcinała. Pozbawiała się końcówek, wycinała jak nożyczkami i jej wygląd w związku z tym również był bardzo nieciekawy. Papuga, która czuje się w naszym domu bezpiecznie, która czerpie korzyści emocjonalne ze swoich kontaktów z opiekunami, nie będzie wyrywała sobie piór. Jej po prostu będzie u nas dobrze. Kiedy jednak jej poczucie bezpieczeństwa ulegnie zagrożeniu, kiedy poczuje się wyalienowana, kiedy stwierdzi, że jej potrzeby emocjonalne nie są zaspokajane, wtedy może to przejawiać się różnego rodzaju autodestrukcjami. I love you, Fred. W wielu krajach zachodnich istnieją tak zwane azyle dla ptaków. Są to miejsca, gdzie ptaki, które miały kiedyś opiekunów, często ludzi starszych, z którymi były bardzo związane, z chwilą, gdy ludzie ci odeszli, nie akceptują nikogo innego i wyglądają naprawdę fatalnie. W tych właśnie azylach organizuje się dla nich terapię, w której ptaki te usiłuje się wyleczyć z ich fobii psychicznych i jeżeli to jest możliwe, łączy w pary i często przynosi to dość dobre skutki. Te ptaki nie zawsze się akceptują, ale niektóre z nich przynajmniej tworzą pary lęgowe, czyli po prostu stają się parą papug, która rozmnaża się. Przecież o to właśnie chodzi.